Ja pitole, miał być po płaskim. Zabawa jak kiedyś podchody. Jest strzałeczka, więc idę dobrze. Jeszcze jakieś 240 km i będę na miejscu, więc już można powiedzieć, że z górki. Kurczę, ale tutaj ktoś mieszkał kiedyś. Masakra. Na razie mam kiepski czas. No i mamy to. Łóżek wolnych masa. Trzeba ruszyć 4 litery i iść dalej. Dzień dobry ze słonecznej Portugalii. Dzisiaj jest 6 maja 2025 roku. Ja właśnie zaczynam swoją wędrówkę szlakiem z Porto do Santiago de Compostela. Do przejścia mam 245 km. Myślę, że zajmie mi to kilka dni. Mam nadzieję, że siły wystarczy, aby przejść bez problemu ten szlak. Zapraszam Was do oglądania. W moim tle widzicie katedrę, ale na razie jest godzina 8. Ale jeszcze muszę godzinę poczekać, dlatego idę na śniadanko, ponieważ trzeba tam kupić paszport pielgrzyma, żeby mieć zniżki na noclegi i na jedzenie. No i pierwsze śniadanko. Ludzie już się zbierają pod katedrą. Każdy czeka na godzinę 9, żeby zakupić paszport pielgrzyma i wyruszyć w swoją podróż. Najgorsze jest to, że podczas śniadania sprawdzałem, jak tam noclegi. Kurde, jest problem, bo wszystko na dzisiaj jest zarezerwowane. No i mamy to. No to w drogę. Szukanie tych strzałek to jak gra w Pokemony. Chodzisz, patrzysz, a nigdzie tego nie widać. A najgorzej, bo są w dwóch kierunkach, bo część osób chyba wraca po nich. Ale idę. Ja pitole, miał być po płaskim. A tutaj wejście na Mount Everest. Przydałoby się tutaj więcej sklepów. W Polsce co chwilę mamy jakąś żabkę, a tutaj jest ubogo pod tym kątem. Kawiarni, piekarni sporo, ale sklepów spożywczych trzeba szukać. Będzie. I kilogram do plecaka idzie. Robi się ciepło, więc trzeba też pozbyć się bluzy. Chciałem przejść dzisiaj 40 km, ale wiem, że to na pewno nie wypali. Problem jest cały czas z noclegami, więc będzie trzeba dość mocno improwizować. Nie wiem, ile jeszcze mnie tutaj zaskoczy przejście przez samo Porto, bo co chwila gdzieś się gubię. Niby jest nawigacja, bardziej mapa w aplikacji Camino Ninja, ona coś tam pokazuje, ale lubi też czasami zgłupieć i krąży się dookoła, nie wiedząc, w którą ulicę, no ale nic. Trzeba ruszyć 4 litery i iść dalej. Porto bardzo ciekawe miasto, aż mnie dziwi, że wszyscy, a może prawie wszyscy, którzy tam dzisiaj ruszali spod katedry, wybrali szlak nadbrzeżny. W ogóle chyba nikogo nie widziałem, kto by szedł tym szlakiem centralnym, co mnie lekko dziwi. No ale każdy ma swój jakiś pomysł na to. Zabawa jak kiedyś podchody. Jest strzałeczka, więc idę dobrze. I chyba pierwszy pielgrzym, którego widzę. Właśnie rozmawiałem z napotkanym Francuzem. On sobie idzie,
ale fajnie wykombinował, bo jego żona jedzie kamperem, ma na niego czekać, on ma iść. Także nie ma nawet problemów z noclegiem, nie musi się niczym przejmować. Patent fajny. I co ciekawe, gadaliśmy przez Google Translate. Spisuje się nieźle, polecam. Zobaczymy w innych językach. Dobijam do 6,5 km. Na razie fajnie, spoko. I słońce, i cień. Można iść. Widzę na horyzoncie Lidl, więc prawdopodobnie będzie przerwa na jakieś szybkie jedzonko. Chciałbym się jeszcze napić gdzieś jakiejś dobrej kawki. Jak widzieliście, zakupy w Lidlu zaliczone. Trzeba było się posilić przed dalszą drogą. Wjechały 2 bananki plus jakiś jogurt. Kolejny posiłek to już będzie obiad i myślę, że troszeczkę dłuższa przerwa. Na razie mam kiepski czas. Przeszedłem już niecałe 9 km, a minęło prawie 2,5 godziny. Także trzeba troszeczkę dupę sprężyć. I widać już tą autostradkę. Oraz chyba kolejną grupę pielgrzymów. Może ich dogonię, to zapytam. I kolejna strzałeczka. W ogóle tutaj mają bardzo wąskie te chodniki. Minąć się z kimś to jest ciężko. Jeszcze jakieś 240 km i będę na miejscu, więc już można powiedzieć, że z górki. O, i kolejną strzałkę już widać. Kurde, nie mogli tego znaczyć w Porto, koło tej katedry. Tak to bym miał godzinę do przodu. I kolejna strzałeczka. Jak w Podchodach. Kurczę, 300 metrów może przeszedłem, a już nie wiem, która ta strzałka. No, tam kolejna. Porto, popraw się. 3 godziny właśnie pykły. 11 km za mną. Wolno to idzie, wolno. Ale idzie się bardzo fajnie. W pewnym momencie zazdrościłem tym, co idą wybrzeżem, ale teraz już chyba nie. Jest cisza, spokój. Nie ma morskiego wiatru, czy tutaj oceanicznego. Tylko na chillu, prosta droga. Krok za krokiem. Rusza się te 4 litery. A może by tak zmienić kierunek, iść na lotnisko i wracać do domu i się tyle nie męczyć. Są reklamy Aldiego, więc pewnie jakieś miasto. Trzeba będzie stanąć dzisiaj kawy napić. Cztery godziny za mną, przeszedłem 16 km, a mamy którą godzinę? 13:11, więc chyba troszeczkę udało się nadgonić, jeśli chodzi o kilometry. Idzie się na razie w miarę spoko, jest ciepło, więc jest ok. Najważniejsze, że nie pada. Teraz szybka kawka, później jeszcze z godzinka spaceru i jakiś obiad. Zobaczymy, jak to portugalska smakuje. Ale powiem Wam, że już czuć trochę plecy. Myślałem, że gorzej będzie z nogami. Miałem problem z kolanem, jak chodziłem wcześniej. Tutaj na razie, jeśli chodzi o nogi, jest ok. Ale kurczę, plecy czuć. Przesadziłem chyba trochę z plecakiem. Bo z wodą to już pewnie tam ponad 12 kg waży. Liczyłem, że się spakuje z całym sprzętem fotograficznym w jakichś 9 kg, no ale jest lipa. Ale nic, trzeba dać jakoś radę. Tak sobie patrzę jeszcze na mapę. Niby mam 10 km do pierwszego noclegu. Tylko problem polega na tym, że rano pisałem do nich
czy jest coś wolnego, ale niestety wszystko zajęte. Mam nadzieję, że ktoś zrezygnuje i uda się wbić na jego miejsce. Jak tam nie znajdę, no to albo idę dalej, albo będzie kurde kombinowania. Okulary zmienione, kawka wypita, mogę iść dalej tym pięknym portugalskim szlakiem. Smutno tutaj, bo żadnych pielgrzymów, nikt nie idzie. Myślałem, że będą tłumy, ale co zrobić? Nic się na to nie poradzi. No i też nadeszła teraz pora na suplementację. Co to takiego? Elektrolity w pastylkach do ssania, które zawierają niezbędne składniki podczas długiego wysiłku. Mamy tutaj sód, potas, magnez i wapń. Żeby skurczy nie było, żeby może nogi nie bolały. Pastylki oczywiście z firmy 7 Nutrition, którą bardzo, bardzo polecam. No i mamy takie pastyleczki. 2 sztuki. One teoretycznie są do ssania, ale już ich używałem, wiem, są bardzo słodkie. Wolę je pogryźć, przepić i połknąć. A tutaj jaka ładna, ciekawa muszelka na betonowym, na kamiennym płocie. Kawałek wcześniej minąłem niebieski szlak, który, jak się okazuje, prowadzi do Fatimy. Więc podejrzewam, że są osoby, które idą w drugą stronę i wtedy trzymają się strzałek niebieskich. Kurczę, ale tutaj ktoś mieszkał kiedyś. Masakra. Taka droga. Dobra, uciekam w drugą stronę, bo tu jest niebezpiecznie. Można sobie samemu zrobić stempelek. Zostało mi 203 km i 400 metrów. I mimo, że tu jest górka, to już się idzie z górki. Jak się wyruszyło, to z każdym krokiem coraz bliżej. No i udało się. Jest miejsce w klasztorze. Rano jak dzwoniłem do nich, niby nie było wolnych łóżek, a tu proszę. Łóżek wolnych masa. No co, 28 km dzisiaj za mną, tak jak planowałem, bo tutaj był zaplanowany pierwszy nocleg. Trzeba teraz odpocząć i zaraz pozwiedzać okolice. Jak na razie jedyny minus to taki, że nie zrobiłem sobie zakupów wcześniej. Były Lidl, inne markety, ale mówię, może tutaj też coś będzie. Zakupy zrobione, ale bez szaleństw. Tak jak myślałem, w tym sklepie za dużo nie będzie. Na szczęście była jakaś tam szynka, bułki, masło. No nic, dzisiaj bez obiadu. Chyba że coś tam się uda w klasztorze wykombinować. A jak nie, no to trzeba będzie polecieć na tym paliwie. Ale jutro sobie pojem. Trzeba będzie mocniej pilnować tych posiłków, bo bez jedzenia to się daleko nie zajdzie.
dobra, pora na podsumowanie dzisiejszego dnia. Przeszedłem 28 km. Tak jak mówiłem wcześniej, tyle było w planach. Na jutro jest plan, żeby troszeczkę nadgonić. Chciałbym tak minimum 38, 42. Zobaczymy, jak będzie z noclegami, ponieważ to jest obecnie kluczowe. Gdyż jest problem, żeby cokolwiek wcześniej zarezerwować, to jest ciężko. Przeglądałem też teraz Booking, też już jest praktycznie wszystko wysprzedane. To co lepsze, zostają te Algebry, chociaż nie ukrywam, że po dzisiejszym klasztorze i zapoznaniu się z nim, jednak będę chyba szukał coś na Bookingu. Największy minus jest to, że nie ma ciepłej wody pod prysznicem, co mnie bardzo przeraża. Nie lubię się kąpać w zimnej, ale dzisiaj nic nie poradzę. Tą miejscówkę wybrałem, tutaj zostaję. No i co? Pora teraz na odpoczynek. Trzeba się zregenerować i rano o 7 śniadanko, a po nim zaraz start w dalszą drogę. Także zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Trzymajcie się.